Kiedy już porozmawialiśmy sobie o tym, czego z łukiem nie robić, to teraz przejdźmy do zabawniejszych tematów, czyli co z łukiem robić. Ale jeszcze nie do strzelania, tylko na początku porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować łuk do strzelania. Taki tradycyjny sprzęt nie ma wielu punktów regulacji, nie ma jakichś pokręteł, takich rzeczy, ale tym niemniej jest kilka czynności, które tutaj możemy zrobić z tym sprzętem. Po pierwsze, zakładamy sobie cięciwę. Tych sposobów zakładania jest kilka, będzie o tym osobny film. Natomiast najczęściej zakłada się na ten wschodni łuk cięciwę sposobem przez nogę. Jeżeli ktoś bardziej kojarzy łucznictwo sportowe, to tam ten sposób nie jest bardzo polecany, ale tu jest powszechny. I teraz, jak założyłem już cięciwę, to jeszcze nie puszczam łuku, on w dalszym ciągu jest tutaj oparty i jest trzymany i patrzę sobie, czy na górze wszystko jest zaczepione tam, gdzie trzeba, czy cięciwa leży na środku, na mostku. I teraz schylam się i sprawdzam to samo na dole. Sprawdzam, czy jest cięciwa na środku, sprawdzam, czy jest zaczepiona. Jeżeli się nie schylę, to patrząc z góry nie będę tego porządnie widział, bo koniec wschodniego łuku jest dosyć mocno wygięty i on mi się chowa za łydką. Także żeby to porządnie zobaczyć, żeby mieć pewność, że tam jest wszystko dobrze zaczepione, to muszę się właśnie schylić, sięgnąć ręką, pogłaskać kota i wtedy mam pewność, że wszystko jest dobrze. Teraz patrzę tak ogólnie na kształt łuku, czy on jest mniej więcej symetryczny. Jeżeli bym widział, że jedno ramię jest dużo bardziej, a drugie dużo mniej wygięte, no to nie będę próbował zdejmować łuku z nogi, tylko zdejmę cięciwę i obejrzę łuk, co tam się uszkodziło, czy on pękł, czy coś innego się stało. Ale jeżeli wygląda tak mniej więcej przyzwoicie, mniej więcej taki profil jak powinien być, to teraz mogę sobie ten łuk zdjąć z nogi. Już wiem, że mi cięciwa nie spadnie i teraz mogę mu się przyjrzeć dokładniej. Po pierwsze patrzymy sobie, czy po założeniu mamy dobrą wysokość cięciwy, czyli dobrą odległość między majdanem a cięciwą. Do tego są takie specjalne miarki, ale można również oczywiście mieć po prostu zwykłą linijkę albo nawet kawałek patyka. No i w tej chwili mam 17,5 cm. Załóżmy, że to jest troszeczkę za mało, chciałbym mieć 18 cm, czyli tak jak zwykle. I wtedy ponownie na chwileczkę zdejmuję koniec cięciwy, skręcam ją troszkę bardziej. O tej geometrii łuku jeszcze sobie w kolejnym filmie porozmawiamy dokładniej. Ale jak skręcę cięciwę, ona się troszeczkę nam skróci i ta odległość nam tutaj wzrośnie. No teraz mam już 18 cm, czyli tak jak na tym łuku, jak chcę mieć. I teraz mogę się przyjrzeć tej geometrii łuku trochę dokładniej. Czyli patrzę sobie przede wszystkim, czy on jest ładny w osi. Jak popatrzę wzdłuż cięciwy, to cięciwa napięta między końcami łuków stanowi zawsze prostą kreskę. I w stosunku do tej prostej kreski mogę sobie zobaczyć, czy koniec ramienia nie jest przypadkiem wygięty w jedną czy w drugą stronę. Jeżeli jest, to biorę sobie ten koniec ramienia i nie mocno, ale leciutko go przeginam w przeciwną stronę. Nie za mocno, tylko lekko przeginam i trzymam. 5 sekund, 10 sekund, no tyle ile potrzeba. Puszczam, sprawdzam, jeżeli jest dobrze, to fajnie, jeżeli jeszcze potrzeba, albo jeżeli przesadziłem i wygiął się koniec ramienia w drugą stronę, no to koryguję. Potem patrzę sobie z drugiej strony, jeżeli tu też jest dobrze, no to fajnie, to już mamy oś łuku załatwioną. Teraz sprawdzam sobie z kolei ugięcie ramion. Te łuki, jedne wyglądają na prawie symetryczne, drugie na trochę mniej symetryczne, w zależności od modelu, ale nawet ten łuk, który z daleka wygląda na to, że jest prawie symetryczny, tak naprawdę symetryczny tak całkiem nie jest. Ponieważ nasza ręka trzymająca majdan łuku nie jest symetryczna, to jak trzymam majdan, to zawsze wywieram troszeczkę więcej nacisku na dół majdanu. I dlatego łuki robi się w ten sposób, że dolne ramię, na które ja bardziej naciskam ręką, robi się troszeczkę sztywniejsze. I najprościej to sprawdzić, znowu wracając do naszej miarki, można zmierzyć tutaj
tak zwany tiller, czyli różnicę między odległością cięciwy w tym najgłębszym wygięciu górnego ramienia i dolnego ramienia. Mogę to zrobić miarką, ale mogę to zrobić jakimś tam patykiem, na przykład strzałą. I tutaj na górze, jeżeli to jest łuk symetryczny, no tutaj na górze, jak złapię sobie palcem odległość, to na dole powinno być jakieś pół centymetra mniej. To takie typowe. Na niektórych łukach trzeba to troszeczkę więcej ustawić. To już zależy trochę od producenta łuku. W razie wątpliwości można się skontaktować z producentem albo sprawdzić w instrukcji. Tutaj mamy troszeczkę za mało. Mamy taki, powiedzmy, ta różnica tutaj nam w tej chwili wynosi jakieś, powiedzmy, 4 mm, 3 mm, 4 mm. Wolałbym mieć troszeczkę więcej. W związku z tym razem, jeżeli ta różnica była troszeczkę za mała, to ramię powinno się troszeczkę bardziej wygiąć. I w tym celu to drugie ramię łapię tutaj cięciwę i przyciągam cięciwę do tego drugiego ramienia. Czyli tym samym to ramię wypłaszczam, to zginam troszeczkę bardziej. I znowu trochę trzymam. 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund. Trzymam i po chwili sprawdzam, czy coś nam się zmieniło. No tak, teraz mamy już to moje pół centymetra, tak jak chcę mieć. Gdyby łuk był nieco bardziej oporny, to mógłbym tutaj tą cięciwę przywiązać, na przykład owijając ją w tym miejscu pokrowcem od łuku i zostawić na przykład na 10 minut, prawda? No, w zależności od tego, co potrzebujemy. Jak już uzyskam odpowiednią geometrię, to jeszcze ostatnia sprawa. Napinam łuk, pamiętam, że nie strzelamy na sucho, napinam łuk i powoli wracam. Jak napinam łuk, to słucham, czy tu nic nie trzeszczy, czy się nic nie przemieszcza, czy nie czuję w ręku jakiegoś przemieszczenia. I potem wracam i patrzę, czy na górze i na dole cięciwa nam wraca na środek ramienia, na środek mostków. No i jak taką sobie procedurę zrobimy, to już możemy mieć pewność, że wszystko tu jest dobrze ustawione, wszystko będzie fajnie działało przy strzelaniu. Także, żeby to porządnie zobaczyć, żeby mieć pewność, że tam jest wszystko dobrze zaczepione, to muszę się właśnie schylić, sięgnąć ręką, pogłaskać kota i wtedy mam pewność, że wszystko jest dobrze. Tak, kocie. Dalej, nie zwracając uwagi na kota, patrzymy sobie na ten łuk ogólnie. Patrzę sobie, czy on jest mniej więcej równo ugięty, czy te ramiona są mniej więcej równo ugięte. Gdybym tutaj zobaczył, że coś jest zupełnie nie tak, że jedno ramię jest bardziej płaskie, drugie jest dużo bardziej wygięte, no to oczywiście nie będę próbował zdejmować łuku z nogi, tylko zdejmę cięciwę i sprawdzę, co się uszkodziło, czy tam coś pękło i tak dalej. Jeżeli widzę, że ten obraz jest taki mniej więcej jak powinien być, to teraz już mogę sobie zdjąć łuk z nogi. On mi już na pewno się nie rozjedzie, tutaj nie spadnie cięciwa.